Dzisiaj firankowo, zasłonkowo i generalnie ogólnie świątecznie. Nie wiem jak wy, ale ja święta bardzo lubię. Tak normalnie w życiu to wiele rzeczy mi się nie chce. A gdy zbliżają się święta, to właśnie mi się chce. Lepić pierogi, gotować grzybową, ale najbardziej to mi się chce robić świąteczne ozdoby. Do dzisiejszej pracy warto w naszym sklepie znaleźć sobie jakąś fajną tabliczkę. Wybór jest naprawdę ogromny. Tutaj pokazuję Wam takie dwie, nad którymi się sama zastanawiałam. Zwycięska deska wygrała udział w filmie. Zaczęłam od pokrycia jej primerem, a gdy wysechł, pomalowałam białą farbą akrylową. 2 papiery ryżowe. Ten z zielonkiem jest od Icecraft. Zimowe wzory od nich to po prostu petarda. Długo nie mogłam się zdecydować, którego użyć, ale ostatecznie moje serducho zapikało przy jelonku. Też tak macie, że człowiek przegląda papiery i nagle w głowie taki głos: mój ci on i trzeba go brać. A potem w domu to człowiek go jeszcze głaszcze, tak mu się podoba. A może się trzeba z tego leczyć? Ale na szczęście najbliższy wolny termin u psychologa w 2028, więc muszę z tym żyć. Papier przyklejam klejem do deku, smaruję pod spodem, przyklejam papier i wszystko od góry zasmarowuję klejem, czyli jak zwykle. Na mokro klej jest mleczny, ale gdy wyschnie, będzie idealnie przeźroczysty. Ma połysk, ale nie szkodzi, potem to zalakieruję. Muszę mieć pewność, że moja zasłona wyjdzie fajnie, więc zaczynam od namalowania jej na zwykłej kartce. Wiem, tego szkicowania troszkę nie widać, ale nie o to chodzi. Najważniejsze, żeby wyszedł nam dół firany. Przed chwilą podzieliłam ją na w miarę równe plisy, a teraz zaznaczam dół, który jest najważniejszy, bo właśnie ten dół będę wycinała z papieru ryżowego. Jeżeli macie ochotę, to ten kształt można od razu namalować na papierze ryżowym. Ale prawdę mówiąc, rysowanie ołówkiem na papierze widać bardzo słabo, więc wolałam w ten sposób. Dół oczywiście wycinam zgodnie z zaplanowanym wzorem, ale boki i góra muszą być wycięte z dużym zapasem. Pewnie to można wyciąć jakoś bardziej elegancko, ale ja zrobiłam po prostu tak. Wycinam, a potem nacinam, bo dzięki tym nacięciom będę mogła obkleić frezowane boki. Klej do deku i lecę jak zwykle. Zaczynam od części głównej, a po nacinane boki zostawiam sobie na później. Nawet z dużą powierzchnią przy papierze ryżowym nie ma żadnego problemu. I myślałam, że przyklejanie brzegów też pójdzie jak spłatka, no ale się trochę pomyliłam. Przyklejanie samo w sobie nie było trudne, ale powstają drobne szparki, które za chwilę trzeba będzie zakleić. Już pokazuję, o właśnie takich szparek powstało kilka. Zaraz się nimi zajmę, ale postanowiłam, że najpierw pracę porządnie wysuszę i obszlifuję brzegi. Na sucho i na spokojnie zobaczę, gdzie trzeba zalepić dziury i dopiero wtedy się tym zajmę. Taki problem to nie problem. Wycięłam kawałki papieru i uzupełniłam nim szczelinki. Wysuszyłam, pomalowałam jeden raz lakierem akrylowym matowym i mogę się zabierać za malowanie zasłony. Pędzelek skośny i farba albo dwie, która po zmieszaniu da nam taki kolor jak zasłona, tyle że ciemniejszy. Ja zmieszałam ciemny zielony i brudny szary, no i mogę cieniować. To nie jest film o cieniowaniu, to jest film o pomyśle, jak namalować zasłonę oraz firankę. Jeżeli chcecie dokładnie zobaczyć, jak się cieniuje, to odsyłam Was do filmu o cieniowaniu, który podlinkowałam pod tym wideo. Cieniowanie w naszym deku przydaje się bardzo często. Nie jest trudne, wystarczy dobry pędzel i odpowiednie farby, no potem trzeba troszkę poćwiczyć, a potem to już idzie jak spłatka. Podczas wysychania farba jaśnieje, więc jeżeli moje cieniowanie wydaje im się za jasne, poprawiam je jeszcze raz i jeszcze raz, do momentu, aż będę uważała je za odpowiednie. Zasłona wygląda tak i zanim zabiorę się za firankę, zrobię jeszcze pod nią delikatny cień szarą farbką. Cieniowanie wygląda najlepiej, gdy używamy do niego farby tła, ale dużo ciemniejszej. Na przykład jeżeli cieniujemy coś zielonego, to do cieniowania używamy ciemnej zieleni. A jeżeli cieniujemy białą powierzchnię, to odpowiedni do cieniowania będzie jasno-szary albo szaro-brązowy. Jeszcze raz odsyłam do filmu o cieniowaniu, on jest w opisie tego wideo.
A teraz zaplanuję firankę i użyję do tego mazaka wodnego. Jeżeli wyjdzie mi pasztet, to mogę go zmazać mokrą ściereczką i zaplanować firankę jeszcze raz. Dolna linia firany, planowana w trudzie i znoju, wyszła mi tak. Można ją po prostu poprawić pędzelkiem i białą farbką. A ja odważnie rzuciłam się na głęboką wodę i poprawiłam konturówką. Starałam się trafić w zaplanowaną linię, ale jeżeli gdzieś poszło obok, to nie szkodzi, po prostu tak już musi zostać. A moja firanka będzie zbiegała się dokładnie tu, czyli pod tą tabliczką. A teraz potrzebny mi jest pędzelek płaski i biała farba akrylowa. Najlepiej, gdy jest to dobrej jakości, wysoko pigmentowana farba. Jak widzicie, moją miłością są farby Stamperii z serii Allegro. Chciałam, żeby firanka była bardzo przeźroczysta, ale za pierwszym razem chyba przesadziłam. Ale jak to mówią, łatwiej kijek pocienkować niż go potem pogrubasić. Gdyby od razu firanka wyszła mi zbyt intensywna, to już by z tym pasztetem nie było co zrobić. A tak, na spokojnie albo ze spokojem, jak to mówią w Poznaniu, nakładam drugą i ewentualnie trzecią warstwę. Ponownie przyda się pędzelek skośny, ale tym razem malutki, 6 albo 8. Tym razem cieniuję wyłącznie w miejscach, gdzie firanka jest zagięta. W normalnym życiu podwójna warstwa materiału sprawia, że firanka jest mniej przeźroczysta. A na mojej malowanej firance te miejsca będą po prostu bardziej białe. Na zasłonie cieniowałam na ciemno, a tu cieniuję na biało. Aby firanka wyglądała bardziej naturalnie, potrzebujemy 2 przeloty w cieniowaniu. Ten, który widzicie w tej chwili, jest pierwszym przelotem. Podobnie jak przy zasłonie, pierwsze cieniowanie wyszło mi za delikatnie. Nałożyłam pierwsze cieniowane linie, a teraz je poprawiam. Ale jasna sprawa, że z białym nie można przesadzić, bo firanka przestanie wyglądać naturalnie. Gdy farba wyschła, przeszłam do drugiego etapu cieniowania, czyli cieniuję drugie załamanie firanki. Może bez tego można akurat żyć, ale myślę, że w ten sposób wycieniowana firanka wygląda lepiej. I to cieniowanie jest bardzo delikatne, żeby firanka w dalszym ciągu wydawała się być przeźroczysta. Cieniowanie skończone, firanka i zasłona prezentują się tak. Wygląda, że już gotowe, ale jeżeli macie ochotę, a ja taką ochotę zawsze mam, to można do firanki coś dodać. Na przykład, dłutkiem kulkowym można dodać kropeczki. Dodałam takie 3 kropki, ale bałam się, żeby pracy nie zmaścić i zrobiłam chyba trochę za delikatne. No i na dole też jakieś kropeczki dodałam, żeby wyglądało, że firanka jest jakaś po prostu zakończona. Tym się nie będziemy zajmować, jakoś to sobie z boku pomaluję. Ale przyda się biała konturówka, pasta śniegowa, krystaliczny lód i biały brokat. I może jeszcze pędzelek z gumową końcówką, on jest super do takich prac. To jest krystaliczny lód, czyli pasta żelowa, gęsta, idealnie przeźroczysta z drobinkami brokatu. Nakładam na szyby, żeby miały ładny połysk. Pasta śniegowa w aplikatorze. Olbrzymim plusem jest aplikator, którym bardzo dokładnie możemy nakładać pastę. A z drugiej strony wielkim minusem tej pasty jest właśnie aplikator, który się wiecznie zatyka. Ale to jest jedyna pasta w aplikatorze na rynku, więc nie ma co marudzić i trzeba aplikator co jakiś czas przetkać albo kawałek dalej obciąć. Jeszcze na mokro wszystko posypuję brokatem. Jeżeli chcecie, aby Wasz śnieg położony był idealnie, to nie ma co brać się za pastę śniegową. Lepiej sprawdzi się konturówka. Ale trzeba pamiętać, że jeszcze na mokro trzeba ją posypać brokatem albo mikrokulkami cukrowymi. Jeżeli tego nie zrobicie, to połysk konturówki w roli śniegu jest, powiedzmy, dyskusyjny. Dół gotowy, teraz góra. Wszystko pasuje, wszystko jest fajne i nie wiadomo co wybrać. I zazwyczaj, gdy mam zbyt duży wybór i boję się, żeby nie przedobrzyć, wybieram coś maksymalnie prostego. Czyli 2 gałązki, napis i po prostu czerwoną wstążeczkę. Gotowa świąteczna tabliczka wygląda tak. Wszystko z nią w porządku, oprócz tego, że nie ma praktycznie żadnego połysku. Zamontowałam nowe antyodblaskowe nakładki na lampy, no i teraz nic się nie błyszczy i nic się nie świeci. Są takie dobre i skuteczne, że chyba trzeba będzie je wywalić do kosza. Tu troszkę widać i tu troszkę widać, ale tak naprawdę to cały brokat gdzieś zniknął i w ogóle go nie widać.
No trudno, musicie mi tym razem uwierzyć na słowo, że to wszystko się jednak błyszczy. Nakładki na lampy wędrują do kosza. Miało być tak pięknie, a jest jak zwykle. Jeżeli coś się Wam podobało, to listę artykułów, które używałam w filmie, znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Nie rezygnuję, uparcie staram się pokazać Wam, że jednak coś się błyszczy, ale te nakładki są mega skuteczne. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.